Spontanicznie poniosło mnie. Nie chciałam wracać do domu w tak piękną śnieżycę, bo wiem, że nieczęsto się zdarza w naszych czasach, a było to 26 listopada 2025 roku. Jestem w Toruniu na ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża i poszłam w kierunku centrum. Doszłam do starego cmentarza przy ulicy Grudziąckiej, gdzie od lat w porze zimowej zbierają się gawrony przed odlotem na nocleg. Ale dziś były ich tysiące. Zaintrygowana i zmartwiona, co się dzieje? Ich już tu nie powinno być o tak późnej porze. Poszukałam informacji na temat gawronów. Zadałam sobie kilka pytań. Skąd gawrony wiedzą, gdzie mają się gromadzić wieczorem? I zawsze jest to samo miejsce. To, co zaobserwowałam, czyli zbieranie się na drzewach w mieście przed zachodem słońca, jest zwane zbiórką wstępną. W wybranym miejscu gawrony zbierają się w kilkunastu różnych grupach rodzinnych, tam czekają na inne stada i po pewnym czasie wzbijają się nagle do lotu już w kierunku swojego noclegowiska. Są ptakami wybitnie społecznymi, dlatego podczas całej tej akcji komunikują się, kraczą, przelatują, robią hałas i chaos. Później lecą już razem do właściwego noclegowiska, które może się znajdować nawet kilkanaście kilometrów poza miastem. W kompleksie zieleni, w większym lesie, w dolinie rzeki. Tam, gdzie jest cisza, bezpieczeństwo, zagwarantowane przebywaniem w dużej grupie, raczej drapieżnik nie ma szans podejść niezauważony. I to, że gawrony zgromadziły się tutaj, na cmentarzu, to nie jest ani przypadek, ani wydarzenie losowe. Jest to tradycja. Gawrony uczą się tego miejsca od innych gawronów. Młode lecą za dorosłymi i zapamiętują miejsce. Przekazywane to jest więc pokoleniowo. To trochę jak ludzka pamięć o miejscu spotkań. Gdy przednoclegowisko i noclegowisko są bezpieczne i wygodne, gawrony potrafią korzystać z tych miejsc przez dziesięciolecia. Ale dlaczego dzisiaj gawrony zostały w mieście dużo dłużej? A to właśnie z powodu śniegu, który spowodował trudne warunki do lotu. Skrzydła szybciej mokną i robią się cięższe, widoczność dramatycznie spada, orientacja przestrzenna jest trudniejsza, lot staje się bardziej energochłonny. To wszystko jest dla ptaków ryzykowne i dlatego trzeba przeczekać, aż skończy się opad śniegu. A ciągłe krakanie? Gawrony głośniej kraczą, gdy próbują się odnaleźć w chaosie. Komunikują, gdzie jest miejsce. Przekazują informacje między grupami. Są pobudzone pogodą, mokre, zmarznięte i zestresowane. Po prostu pogoda wywróciła rytm przednoclegowni i ptaki reorganizują się na szybko. To, co zaobserwowałam, to awaryjna reakcja stada na ekstremalny śnieg. A jak rozpoczyna się odlot z przednoclegowni? Czy jest jeden lider, który prowadzi stado? Otóż nie. Gawrony nie mają szefa. To nie są gęsi w kluczu, gdzie istnieją określone role. U gawronów działa kolektywny system decyzji. Coś jak głosowanie zachowaniem. Najpierw rośnie niepokój i pobudzenie stada. Kiedy już większość ptaków doleci, zwiększa się hałas, częściej przesiadają się między gałęziami, robią krótkie podloty, nawołują się często i to jest taki odpowiednik naszego hej, czy wszyscy są? To szykujemy się już do drogi. Jest to takie zachowanie
samoorganizujące. Później pierwsze ptaki startują, ale to nie jest lider. Startuje kilka ptaków, zwykle bardziej pobudzonych, często młodszych, czasem dominujących, ale to nie jest sygnał startowy, ponieważ większość stada i tak jeszcze zostaje na drzewach. Jest to coś w stylu: sprawdzamy, czy warunki są ok. Pojawia się krótki chaos i nagle jest ten moment krytyczny. W pewnym momencie liczba ptaków w powietrzu, plus ich nawoływania, plus ruch na drzewach przekracza próg. Ptaki czują, że to już, i wtedy następuje masowy, zsynchronizowany start i to dosłownie trwa kilka sekund. Nagle całe stado odrywa się od drzew, formuje ogromną falę i kierunek jest natychmiastowy i zgodny. Wszyscy lecą razem. To jest niesamowicie zgodne, a mimo to bez lidera. To efekt tak zwanej kolektywnej decyzji stadnej. Kiedy lokalne interakcje przekraczają pewien próg, system przechodzi w nowy stan. U gawronów to działa perfekcyjnie. To taka zbiorowa dynamika, a nie dyktatura, i można to porównać do ludzi na przystanku, którzy zaczynają się przemieszczać, bo autobus nadjeżdża, albo do widowni, która zaczyna bić brawo po fali zachowań kilku osób. I jeszcze taka informacja. Podzielmy sobie gawrony na gawrony osiadłe, te, które żyją na przykład w Polsce przez cały rok, i gawrony przelotne, które tylko zimują w Polsce i wracają na wschód wiosną. Więc te nasze lokalne, osiadłe pozostają w jednym miejscu praktycznie przez całe życie. Są silnie przywiązane do konkretnej kolonii, konkretnego drzewa, nawet do konkretnej gałęzi. No chyba że pogorszą się warunki, nastąpi wycinka drzew, remonty parków, zwiększony hałas, ludzie płoszący ptaki, drapieżniki albo brak pokarmu, to wtedy gawrony przenoszą się do innego miejsca i potrafią to zrobić w ciągu jednego sezonu. I o co chodzi z tym zimowym stadem? Dlaczego ono jest tak ogromne? A to właśnie dlatego, że jest połączone z naszych gawronów lokalnych i gawronów, które przyleciały tylko do nas na zimę. I te właśnie z północnego wschodu Europy nie znają lokalnych relacji rodzinnych, nie wpisują się w strukturę stada, ale mimo wszystko razem lecą na noclegowisko. Z kilku powodów. Bezpieczeństwo. Im większe stado, tym mniejsze ryzyko, że drapieżnik dopadnie pojedynczego ptaka. Ciepło. Ptaki siedzą blisko siebie, duże stado ogrzewa się nawzajem. Informacja. Gawrony uczą się od innych, gdzie są dobre żerowiska zimą. Jeśli przylatują ptaki z Ukrainy czy Litwy, one wnoszą nowe doświadczenia. To po prostu ewolucyjnie się opłaca. Wielkie zimowe stada powstają na zasadzie: z kim mam większą szansę przeżyć zimę? Z dużą grupą. Więc gawrony mieszkające tu cały rok chętnie łączą się z przybyszami. Nie ma rywalizacji. My, oni. W zimie liczą się tylko zasoby i bezpieczeństwo. Czego Wam i sobie życzę, wracając do ciepłego domku. Informacje, które tu podałam, pochodzą z ogólnej, zbiorczej wiedzy ornitologicznej, jaką model językowy przyswoił podczas treningu.